Cześć, witajcie w trzeciej, ostatniej już lekcji wprowadzającej do kursu z techniki napędowej. W lekcji numer 3 zatytułowanej "Czym jest przemiennik częstotliwości i do czego służy?" postaramy się właśnie odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Czym jest to urządzenie i do czego tak naprawdę służy? Zanim do tego przejdziemy, postaramy się odpowiedzieć na takie dwa ważne pytania. Pytanie numer 1 brzmi: w jaki sposób możemy doprowadzić do rozruchu silnika elektrycznego? To znaczy, co musimy zrobić, aby wprawić w ruch obrotowy wał naszego silnika, prawda? No i tutaj przejdziemy przez szereg zagadnień, czyli będziemy mówili o czymś takim jak rozruch bezpośredni z sieci. Będziemy mówili o rozruchu gwiazda trójkąt. Pamiętacie w lekcji związanej z tabliczką znamionową silnika, gdy długo rozwodziliśmy się, w jaki sposób połączyć stojan silnika w gwiazdę i w trójkąt. W tej lekcji będziemy mówili o typowym rozruchu gwiazda trójkąt. Powiemy sobie o rozruchu za pomocą soft startera i powiemy sobie o rozruchu za pomocą przemiennika częstotliwości, na którego potocznie mówimy falownikiem. Pytanie numer 2 natomiast brzmi: w jaki sposób możemy kontrolować prędkość silnika elektrycznego? Czyli jakie znamy możliwe metody, za pomocą których jesteśmy w stanie zmieniać prędkość wirowania wału silnika elektrycznego. No i już tutaj na dzień dobry Wam podpowiem, że będziemy mówili o takich rzeczach, czyli zapisujemy sobie nasze pytanie, jak regulować prędkość takiego silnika. No i będziemy mówili o silnikach wielobiegowych, o silnikach pierścieniowych, o skrzyniach biegów, wariatorach mechanicznych, generatorach, no i oczywiście o falowniku. Dlaczego musimy przejść przez szereg tak wielu zagadnień, zanim dojdziemy do definicji przemiennika częstotliwości? I tak już wprost sobie odpowiemy na pytanie, do czego on służy. Te wszystkie zagadnienia mają Was naprowadzić na trop i uwypuklić Wam przewagę przemiennika częstotliwości nad pozostałymi metodami rozruchowymi oraz przewagę przemiennika częstotliwości, gdy mówimy o kontroli prędkości silnika elektrycznego. Zatem Wy już możecie wysnuć taki wniosek, że po części podejrzewamy, że to urządzenie służy do kontroli prędkości silnika elektrycznego. Oczywiście nie jesteście w błędzie, ale to nie tylko to zadanie, jakiemu musi sprostać nasz przemiennik częstotliwości. Tych benefitów używania przemienników częstotliwości jest naprawdę wiele i pod koniec tej lekcji wypiszemy sobie je wszystkie, tak aby w należyty sposób przejść już do tego kursu właściwego, traktującego o operowaniu z przemiennikami częstotliwości. No to co? Do dzieła! Zacznijmy od pytania numer 1, czyli w jaki sposób możemy doprowadzić do rozruchu silnika elektrycznego. Na ekranach Waszych monitorów widzicie taki standardowy schemat rozruchu bezpośredniego. Jest to najprostsza i najbardziej ekonomiczna forma rozruchu silnika elektrycznego, która polega na bezpośrednim podpięciu silnika do sieci elektrycznej za pomocą jakiegoś elementu stykowego, którym najczęściej jest właśnie stycznik. No i taki typowy układ bezpośredni składa się z zabezpieczenia w postaci wyłącznika lub przekaźnika termicznego, elementu stykowego oraz samego silnika elektrycznego. No i jest to jedna z najstarszych metod rozruchowych,
które znamy. Bardzo często ją również wykorzystujemy w naszej codziennej pracy, ale tutaj bardzo mocno pragnę zaznaczyć, że odchodzimy od tej metody rozruchu już od naprawdę wielu, wielu lat. W chwili obecnej najczęściej taki rozruch bezpośredni widzimy w aplikacjach, gdzie mamy do czynienia z małej mocy silnikami, nie w pełni obciążonymi, bądź aplikacjami, które posiadają na przykład jeden rozruch dziennie, czyli zaczynamy pracę, dokonujemy rozruchu takiego silnika i na koniec dnia go po prostu wyłączamy, prawda? Czyli mamy po prostu pojedyncze takie rozruchy. Natomiast co się dzieje? Po wciśnięciu przycisku Start bądź jakiejkolwiek innej alternatywnej aktywacji rozruchu na silnik natychmiastowo podajemy pełne napięcie. Gdy mówimy o napięciu siłowym, jest to 3 razy 400 V, czyli w przeciągu kilku tysięcznych sekund podajemy pełne napięcie na stojan naszego silnika, prawda? Co za tym idzie, te pełne i szybkie podawanie napięcia na stojan silnika prowadzi do tego, że w bardzo szybki sposób narasta nam prąd i pojawia się w naszym układzie mechanicznym tak zwane szarpnięcie. Szarpnięcie jest to miara przyspieszenia, czyli jak szybko przyspieszamy. I takim dobitnym przykładem szarpnięcia jest moment ruszenia naszym autem, gdy stoimy na światłach, prawda? Mamy czerwone światło, zatrzymujemy się, mamy zielone światło i wyobraźcie sobie, że jedziemy jakimś nowoczesnym Mercedesem, który ma 4-litrowy silnik, i wciskamy pedał gazu na maksa, co skutkuje tym, że jesteśmy wbici w fotel, prawda? To przyspieszenie jest tak duże, że mamy szarpnięcie. To auto, ta siła bezwładności stara nas się wbić w fotel. Podobną sytuację mamy przy rozruchu bezpośrednim. Czyli zobaczcie, naciskamy Start, podajemy pełne napięcie. Wał silnika praktycznie stara nam się w bardzo szybki sposób rozruszyć. Mamy bardzo wysoki moment startowy, i mamy to zjawisko szarpnięcia. Zobaczcie, jak wygląda standardowy prąd rozruchowy rozruchu bezpośredniego. Standardowo jest to 6-krotność prądu znamionowego silnika, czyli jeżeli mamy silnik, którego prąd znamionowy jest 10 A, podczas rozruchu tego silnika bezpośredniego ten prąd będzie wynosił około 60 A. Natomiast dla aplikacji bardzo ciężkich ten prąd może być nawet 15-krotnością prądu znamionowego, prawda? Czyli mamy silnik 10 A, a podczas rozruchu płynie nam 150 A. I niesie to za sobą wiele niedogodności, prawda? Czyli jak mamy zwiększony prąd w obwodzie, to co? Musimy przewymiarować wszystkie zabezpieczenia, musimy dać większego przekroju kable zasilające, prawda? Żeby nam się to wszystko nie grzało w pewien sposób. Natomiast od strony mechanicznej wyobraźcie sobie, że do silnika mamy podłączoną przekładnię bądź jakiś przenośnik. Gdy naciskamy przycisk Start, to te wszystkie połączenia mechaniczne ulegają temu zjawisku szarpnięcia, i mamy bardzo mocne przeregulowanie w obwodzie. Wszystkie połączenia mechaniczne ulegają bardzo dużym stresom mechanicznym, prawda? Czyli wszystko nam zaczyna drgać, wszystko jest traktowane bardzo dużą siłą, wszystkie sprzęgła, przekładnie, połączenia mechaniczne bardzo mocno są eksploatowane, i prowadzi to do szybkiej degradacji tych wszystkich części mechanicznej. Gdy mówimy o fakcie, że współpracujemy na przykład z pompą, prawda, i gdzieś tam regulujemy przepływ wody, to w momencie tego rozruchu mamy bardzo wysokie uderzenia hydrauliczne. Wszystkie te rurki zaczynają nam drżeć, pojawia się bardzo wysokie ciśnienie w tych rurach i tak dalej, i tak dalej. Gdy mówimy o napędzie na przykład wentylatora bądź jakiegoś przełożenia pasowego, czyli mamy nasze obciążenie połączone z wałem naszego silnika za pomocą pasów, to co? Będziemy je za mocno rozciągać, będziemy za mocno je przeciągać, może dochodzić do ślizgania się tych pasów i tak dalej, i tak dalej. Zatem, gdy mówimy o zaletach tego rozruchu, to jest po prostu bardzo prosto wykonać taki rozruch, i jest bardzo szybki montaż, prawda? Bierzemy kawałek stycznika, kawałek wyłącznika, kawałek kabelka, i łączymy to wszystko ze sobą, i nasza praca jest skończona.
Natomiast zastanówmy się, co się dzieje w momencie awarii. Czyli nasz silnik działa, nagle przestaje działać. No nie wiemy, co się stało, prawda? Musimy wziąć miernik, musimy wziąć zestaw narzędzi, iść do wstecznika, do wyłącznika, sprawdzić kable połączeniowe oraz sprawdzić kondycję samego silnika elektrycznego, prawda? Czyli no nie wiemy, co się stało, nie wiemy, gdzie ta usterka jest, musimy jej szukać. Jeżeli mamy silnik oddalony bardzo daleko od nas, to nie słyszymy jego działania, prawda? Nie wiemy, czy on wszedł na obroty, jaki prąd jest na naszym silniku, z jakim napięciem pracuje, jaki jest moment obciążenia tego silnika, jaka jest moc wyzwolona na wale tego silnika. No my tak naprawdę nic nie wiemy, to jest takie troszeczkę, można powiedzieć kolokwialnie, robienie wszystkiego na czuja, prawda? Czyli włączamy ten układ, nie wiemy, czy on działa, czy nie, silnik jest tam gdzieś oddalony 100 metrów od nas. Możemy pomierzyć pewne prądy i napięcia, no ale tak naprawdę nie wiemy, w jakiej kondycji jest ten nasz silnik elektryczny, prawda? Czyli gdy mówimy o wadach tego rozruchu, to mamy bardzo duży prąd rozruchowy, mamy te wszystkie przeregulowania, szarpnięcia, stresy mechaniczne, uderzenia hydrauliczne, skracamy żywotność poszczególnych składowych instalacji układu. Musimy ją przewymiarować, tą instalację, musimy dać większe wyłączniki, większe kable. Nie mamy żadnej synoptyki. Synoptyką w automatyce oznaczamy pewien zestaw sygnałów, który podpowiada nam, w jakiej kondycji jest nasz układ napędowy. Co mam na myśli? Taką najprostszą synoptyką są na przykład lampki, praca, awaria, prawda? Czyli jak włączamy nasz silnik, zapala się lampka zielona i wiemy, że on działa. Gdy nie działa, no to zapala się czerwona lampka, awaria. To jest właśnie synoptyka. My takiej synoptyki przy tym rozruchu bezpośrednim nie mamy. No oczywiście możemy zrobić to za pomocą drucików, jakichś styków pomocniczych, dokładanych do styczników i tak dalej, no ale nadal jest to bardzo mocno ograniczona synoptyka, no i nie mamy żadnej wizualizacji pracy silnika, prawda? Nie mamy nad nim żadnej kontroli. My możemy tylko podać napięcie albo je ściągnąć z tego silnika, prawda? Więc jak już mówiłem na wstępie, mocno odchodzimy od tego typu rozruchu na rzecz innych, alternatywnych metod rozruchu. No to przechodzimy teraz do rozruchu gwiazda trójkąt. Pamiętacie z lekcji traktującej o tabliczce znamionowej silnika, gdy mówiliśmy bardzo długo właśnie o tym rozruchu gwiazda trójkąt, prawda? Może nie o rozruchu, ale o połączeniu stojana w gwiazdę i w trójkąt. I mówiliśmy wtedy, że łącząc w gwiazdę i w trójkąt zmieniają nam się poziomy napięć i prądów o pierwiastek z 3, prawda? Czyli w połączeniu w trójkąt napięcie jest pierwiastek z 3 mniejsze, ale prąd pierwiastek z 3 większy. No idąc dalej tym tropem, można dojść do takiego wniosku, że za pomocą tego przełączania sobie uzwojeń z gwiazdy w trójkąt możemy doprowadzić do troszeczkę łagodniejszego rozruchu niż rozruch bezpośredni. No zobaczcie, na ekranach monitorów widzicie taki schemat rozruchu gwiazda trójkąt, prawda? No i co? Jaka jest różnica w porównaniu do rozruchu bezpośredniego? Więc najpierw sprawdźmy sobie te wykresy, prawda? Zobaczcie, co się dzieje. Widzimy, że w początkowej fazie prąd rozruchowy plasuje się na poziomie dwukrotności prądu znamionowego silnika, ale w momencie przełączenia gwałtownie narasta do 5-krotności, a następnie opada do wartości nominalnej. Spójrzmy teraz na wykres napięcia. W fazie początkowej limitujemy napięcie o pierwiastek z 3, prawda? Czyli mamy 58% wartości napięcia znamionowego. To ograniczenie napięcia daje nam taki benefit, że moment rozruchowy jest znacznie mniejszy niż przy rozruchu bezpośrednim. Musicie wiedzieć, że moment silnika jest skorelowany, czyli związany z napięciem silnika w kwadracie. To znaczy, że jeżeli dwukrotnie zmniejszymy napięcie silnika, jego moment wzrośnie 4-krotnie. Czyli zobaczcie, ten rozruch gwiazda trójkąt to jest nic innego jak prawie dwukrotnie zmniejszamy napięcie podczas rozruchu, przez co moment startowy jest 4-krotnie mniejszy i te szarpnięcie jest po prostu mniejsze, prawda? Ale w momencie przełączenia się z jednego rodzaju uzwojeń na drugi, znowu mamy tą szpilę napięciową, prądową. My na to mówimy szpila prądowa, czyli automatycy
dążą do tego, aby te wszystkie prądy narastały i opadały bardzo, bardzo swobodnie. Nie tak jak mamy to obecnie, że widzimy tą szpilę prądową, która w bardzo szybkim czasie zwiększa swoją amplitudę i wartość, ale chcemy, żeby ten prąd narastał łagodnie i opadał łagodnie. Prąd może być bardzo wysoki, bo potrzebujemy dostarczyć bardzo dużą energię do niektórych aplikacji, jak na przykład kruszarka, prawda? Musimy doprowadzić bardzo duży prąd, żeby skruszyć jakiś tam kamień w momencie rozruchu, ale chcemy, żeby podawanie tego prądu na silnik odbywało się w sposób łagodny i kontrolowany. No i jak widzicie, przy rozruchu gwiazda trójkąt wygląda ten rozruch troszeczkę lepiej, prawda? No bo nie pobieramy aż tak dużo prądu, ale w momencie przełączenia znowu mamy tą szpilę prądową i znowu mamy do czynienia z szarpnięciami. Czyli rozruch gwiazda trójkąt to powiedziałbym w bardzo dużym skrócie, że jest to rozruch bezpośredni light, prawda? Czyli jest troszeczkę lepiej, ale nie na tyle dobrze, jakbyśmy tego sobie życzyli. No to zobaczmy na schemat takiego rozruchu gwiazda trójkąt. Zobaczcie, ile tam jest styczników i wyłączników. Potrzebujemy 3 styczniki, prawda? Potrzebujemy 2 zestawy zabezpieczeń i potrzebujemy jakiś element stykowy oraz czasowy, który przełączy nam z jednego stycznika na drugi, czyli z jednego typu uzwojeń na drugi typ uzwojeń. Więc zobaczcie, mamy 3 styczniki, 2 zabezpieczenia, układ czasowy, który nad tym wszystkim sprawuje pieczę. No i co? Taki rozruch możemy wykonać tylko i wyłącznie na silnikach, z którego wychodzi 6 przewodów, które mają możliwość połączenia w gwiazdę i w trójkąt. Nie tyczy się to wszystkich silników. Druga sprawa jest taka, że wyobraźcie sobie, że mamy silnik o mocy 75 kW i oddalony 100 metrów od rozdzielni. W cenie tych 3 dodatkowych kabli, bo my musimy 6 kabli, 6 przewodów do tego silnika doprowadzić, w cenie tych 3 dodatkowych kabli prawdopodobnie kupicie soft starter albo właśnie przemiennik częstotliwości. Przechodzimy do rozruchu za pomocą soft startera. Czym jest soft starter? Jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie, które umożliwia nam łagodny start i łagodny stop, czyli soft start i soft stop, prawda? Soft startery różnią się tym od przemienników częstotliwości, że tylko i wyłącznie sterują silnik podczas rozruchu i podczas jego stopu, czyli umożliwiają ten łagodny rozruch i łagodny stop. Nie umożliwiają natomiast kontroli prędkości silnika elektrycznego. Drugą różnicą jest sama budowa soft startera, czyli soft starter zbudowany jest w oparciu o półprzewodniki, ale tyrystory. No i najczęściej ma sterowane tylko 2 fazy tyrystorami. Trzecia faza jest bezpośrednia. Oczywiście nowoczesne konstrukcje posiadają w pełni 3 sterowane fazy, powiem nawet więcej. Nowoczesne soft startery sterują nawet momentem silnika. Będziemy mieli dedykowaną lekcję traktującą o soft starterach w tym kursie. O czym powiem troszeczkę później. Czyli skupimy się na budowie i zasadzie działania soft startera troszeczkę później. Natomiast w chwili obecnej musicie tylko wiedzieć, że soft starter umożliwia rozruch silnikowi za pomocą rampy napięciowej. Czyli wszystko sprowadza się do tej korelacji, do tego związku napięcia z momentem silnika. Mówiłem i wspominałem już chyba dwukrotnie, że moment silnika elektrycznego jest w kwadracie związany z napięciem, czyli dwukrotne zmniejszenie napięcia skutkuje czterokrotnym zmalaniem, skutkuje czterokrotnym zmniejszeniem się generowanego momentu przez silnik elektryczny. No i na tej zasadzie działa każdy soft starter. Czyli taki najprostszy soft starter na swojej elewacji ma 3 takie potencjometry, za pomocą których regulujemy zmienne dotyczące rozruchu naszego silnika elektrycznego. Czyli pierwszym potencjometrem mówimy, w jakim czasie będziemy podawali napięcie na nasz silnik. Czyli soft starter podaje napięcie od 0 do napięcia znamionowego, no i czas podawania tego napięcia określa się jako czas rozruchu, prawda? Czyli podajemy od 0 do 400 V, podaliśmy 400 V, silnik się rozpędził i mamy rozruch wykonany. Drugim potencjometrem
określamy początek tego napięcia startowego, prawda? I większość soft starterów ma to ustawione gdzieś tam na 30%, czyli nie podajemy tak naprawdę napięcia zaczynając od zera, ale od pewnej wartości. Dlaczego? Żebyśmy nie czekali kilka sekund, zanim wytworzy się jakakolwiek strumień magnetyczny w naszym silniku. Czyli podając napięcie od zera na silnik, no musimy bardzo długo czekać, zanim on w ogóle zacznie się poruszać, zanim wytworzymy jakikolwiek moment w nim. Dlatego zaczynamy od pewnej wielkości, na przykład 30% i w zasadzie od momentu podawania tego napięcia delikatnie zaczyna nam się obracać wał silnika. Czyli drugim potencjometrem zaznaczamy sobie od jakiego momentu, od jakiego poziomu startowego podajemy to napięcie, a trzecim potencjometrem ustawiamy prąd znamionowy silnika, aby to urządzenie zabezpieczało ten silnik, czyli soft starter mierzy sobie prąd wyjściowy, no i chroni silnik przed przegrzaniem i przeciążeniem, dlatego musimy ten prąd sobie nastawić. No i zobaczcie, jak to wygląda na wykresie prądu i napięcia. Wraz z podawaniem takim kontrolowanym tego napięcia w sposób liniowy, no skorelowany, czyli związany jest prąd w pewnej funkcji, prawda? No i zobaczcie, ten prąd jest wysoki, bo to jest nawet 5-krotność prądu znamionowego silnika. Ale zobaczcie, w jak kontrolowany i łagodny sposób narasta i maleje ten prąd. Czyli eliminujemy te wszystkie szarpnięcia, eliminujemy te wszystkie stresy mechaniczne, hydrauliczne. Dodatkowo soft starter posiada taką synoptykę, albo podstawową, albo rozbudowaną, czyli w prostych soft starterach mamy zestaw diod, które informują nas o tym, czy silnik działa, czy nie działa, czy jesteśmy podczas rozruchu, czy już ten rozruch nastąpił, a w nowoczesnych soft starterach, które mają wyświetlacz LCD, pokazują nam wszystkie zmienne silnika, czyli patrzymy na ten ekran i widzimy, z jaką prędkością się porusza silnik, jaki jest na nim prąd, jakie jest napięcie, jakie jest obciążenie wytworzone na wale tego silnika. Mało tego, soft startery posiadają również diagnostykę i szereg funkcji zabezpieczających, czyli zabezpieczają silnik, jak już wspominałem, przed przeciążeniem, przed przegrzaniem, przed brakiem fazy, przed przepięciami i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie te zabezpieczenia podstawowe mamy wbudowane w soft starter. Natomiast minusem soft startera jest to, że nie umożliwia nam regulacji prędkości, prawda? Czyli umożliwia nam tylko łagodny start i łagodny stop. W porównaniu z przemiennikiem częstotliwości soft startery są co najmniej 2 razy tańsze i używamy ich w aplikacjach tam, gdzie mamy na przykład częste rozruchy start i stop i chcemy ograniczyć ten prąd rozruchowy, chcemy ograniczyć te szarpnięcia i niekorzystne wszystkie zjawiska z tym związane, ale nie wymagamy regulacji prędkości, prawda? Czyli na przykład po prostu wykonujemy częsty start i stop z jakąś aplikacją, ale nie wymagamy kontroli prędkości. Także jak widzicie, soft startery bardzo mocno zrewolucjonizowały nasze zarządzanie pracą silnika elektrycznego i pierwsze soft startery powstały w latach 60. Oczywiście zbiegło się to z momentem wynalezienia tyrystora. Pod koniec lat 50. powstały pierwsze tyrystory, rozpowszechniły się w latach 60. No i dzięki temu powstały również pierwsze konstrukcje soft starterowe. Większość producentów przemienników częstotliwości posiada w swojej ofercie również ofertę związaną z soft starterami. Na koniec Wam jeszcze tylko dopowiem, że większość soft starterów możecie zakupić sobie z wbudowanym bypassem. Część z tych soft starterów nie posiada tego wbudowanego bypassu. Ten wbudowany bypass to tak naprawdę stycznik, który bocznikuje nasze półprzewodniki, czyli tyrystory mocy, po wykonanym rozruchu bądź po wykonanym stopie. Chodzi o to, żeby jak najmniej czasu przebywać na tych tyrystorach, czyli jak zrobimy już rozruch, prawda, czyli wejdzie nam na obroty nasz silnik elektryczny, to przełączamy się z tyrystorów na stycznik liniowy, prawda, tak jakbyśmy mieli rozruch bezpośredni, ale już wykonujemy to po rozruchu, czyli ten prąd mamy bardzo niski.
Warto mieć ten stycznik wbudowany, no bo wydłużamy wtedy czas życia naszego soft startera. Niektóre soft startery nie posiadają tego wbudowanego bypassu, ale umożliwiają pracę z zewnętrznym stycznikiem, czyli po prostu musimy ten stycznik dostarczyć, kupić samodzielnie i sterujemy ten stycznik z poziomu wyjść przekaźnikowych soft startera. Przypisujemy tam funkcję bypassu i ten soft starter sam już sobie steruje cewką tego stycznika. Przechodzimy do rozruchu za pomocą przemiennika częstotliwości, czyli falownika. Jest to najlepsza, najbardziej wyrafinowana i elegancka metoda rozruchu silnika elektrycznego. Ta metoda bazuje na zmianie częstotliwości prądu podawanego na stojan silnika. Pamiętacie, gdy mówiliśmy sobie, że w naszym gniazdku jest częstotliwość prądu 50 Hz, no to przemiennik częstotliwości, jak sama nazwa wskazuje, przemienia tą częstotliwość, prawda? Czyli zmienia tą częstotliwość od 0 na przykład do 50 Hz. Wynikiem tej operacji jest to, że prąd startowy przeważnie mieści się w granicach prądu znamionowego. Wracamy do naszego rozruchu gwiazda, trójkąt i bezpośredniego. Pamiętacie, jak wysokie prądy startowe tam mieliśmy, prawda? To było co najmniej 6-krotność prądu znamionowego silnika. Za pomocą przemiennika częstotliwości, podkreślam, poprawnie dobranego przemiennika częstotliwości, ten rozruch przeważnie mieści się w granicach prądu znamionowego. Więc zobaczcie, jaką mamy różnicę. 6-krotność prądu znamionowego, a prąd znamionowy bądź poniżej prądu znamionowego. Ten prąd mieści się w granicach prądu znamionowego i rozruch, gdy mówimy o rozruchu bardzo ciężkim, możemy mieć taką sytuację, że przekroczymy ten prąd znamionowy, ale najczęściej będzie to gdzieś wartość 1,5 prądu znamionowego, czyli znakomita większość przemienników częstotliwości, którą mamy na rynku, oferuje nam taką standardową przeciążalność na poziomie. Już Wam rysuję. Czyli mamy taką przeciążalność standardową, gdy mówimy o przemiennikach częstotliwości, to jest 150% prądu znamionowego przez okres 60 sekund, prawda? Bądź 200% prądu znamionowego przez okres około 2-3 sekund. I ta przeciążalność jest w zupełności wystarczająca, żeby sobie poradzić nawet z bardzo ciężkimi rozruchami, prawda? Więc możemy mieć rozruch, że przez kilka sekund mamy tam powiedzmy 1,5 prądu znamionowego, później ten prąd bardzo mocno spada. Natomiast w dużej ogólności ta przewaga przemiennika częstotliwości nad innymi formami rozruchu jest nieoceniona. Dzieje się tak dlatego, że falownik ma takie unikatowe sterowanie PWM, o czym powiemy sobie w kolejnej lekcji, gdzie dojdziemy już do topologii, czyli budowy naszego przemiennika częstotliwości. Przemiennik częstotliwości w swoich strukturach posiada tranzystory IGBT. Są to takie specjalne, bardzo szybkie tranzystory IGBT. Jest ich dokładnie 6, po 2 na każdą fazę. No i te tranzystory przełączają się do 20 000 razy na sekundę. Sterowane są szerokością wypełniania impulsu, czyli PWM-em. No i wynikowo ta fala wyjściowa z przemiennika częstotliwości to tak naprawdę fala napięciowa, to jest przebieg prostokątny, a od strony silnika prąd jest widziany jako pseudo-sinusoida. Ok? Więc falownik w taki sposób zmienia częstotliwość prądu, że ten rozruch jest bardzo łagodny. Co my ustawiamy w naszym przemienniku częstotliwości odnośnie rozruchu silników elektrycznych? No my ustawiamy w tym przemienniku częstotliwości tak naprawdę rampy startowe i stopowe. Czyli zobaczcie, w poprzednich metodach rozruchu, gdy mówiliśmy o rozruchu bezpośrednim, gwiazda, trójkąt, nie mamy możliwości kontroli stopu tego silnika, prawda? Naciskamy stop, on hamuje wolnym wybiegiem. Za pomocą soft startera mamy możliwość dynamicznego hamowania bezwładnościami, obciążeniami w postaci silników elektrycznych, ale jest to dosyć mocno ograniczone. Za pomocą przemiennika częstotliwości my po prostu ustawiamy sobie czas rozruchu i czas stopu.
prawda? Czyli mówimy, drogi przemienniku częstotliwości, ja chcę, żebyś w 5 sekund uruchomił mój silnik do prędkości znamionowej 2894 RPM. I on w przeciągu tych 5 sekund ten silnik rozpędza. Z drugiej strony mówimy, drogi przemienniku, proszę wyhamuj moją aplikację w 10 sekund. Czyli z tej prędkości 2894 dokładnie w 10 sekund falownik, czyli przemiennik częstotliwości będzie hamował naszym silnikiem elektrycznym. Więc mamy dodatkowy benefit, pełna kontrola nad silnikiem elektrycznym, prawda? Czyli my mówimy, w jakim czasie ma się rozpędzić, w jakim ma wyhamować, a dodatkowo to wszystko dzieje się z bardzo małym prądem w porównaniu do innych metod, form rozruchu silników elektrycznych, prawda? Pierwsze konstrukcje przemienników częstotliwości powstały podobnie jak soft starterów w latach 60., tuż po wynalezieniu właśnie tranzystorów. Natomiast rozpowszechniły się w latach 80. i takie duże boom na przemienniki częstotliwości miało miejsce w latach 90. Gdy mówimy o benefitach płynących związanych z obcowaniem z przemiennikiem częstotliwości, na tle tych pozostałych form rozruchu, które omawialiśmy dzisiaj, czyli rozruch bezpośredni, gwiazda, trójkąt i soft starter, to tak naprawdę dodatkowo za pomocą przemiennika uzyskujemy znacznie więcej benefitów. Co mam na myśli? Mówiliśmy już, że mamy łagodny start-stop, prawda? Wszystkie te niedogodności związane z szarpnięciami, przeregulowaniami wykosiliśmy za pomocą przemiennika częstotliwości. Druga sprawa, oszczędzamy energię, prawda? Elektryczną. Co dalej? Każdy przemiennik częstotliwości ma wyświetlacz, mniejszy bądź większy, i na tym wyświetlaczu możemy sobie wyświetlić szereg zmiennych silnika, czyli mamy pełną wizualizację pracy. Falownik nam podpowiada, z jaką częstotliwością, prędkością obrotową steruje silnikiem, jaki prąd przepływa przez stojan naszego silnika, jaki moment wyzwoliliśmy na wale, jaką moc wyzwoliliśmy na wale, prawda? Jakie napięcie jest podawane na stojan. To wszystko jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym odczytać sobie z przemiennika, więc mamy pełną wizualizację pracy silnika, prawda? Pełna gama zabezpieczeń. Czyli wszystkie zabezpieczenia mamy wbudowane w przemiennik. Nie dajemy pomiędzy przemiennikiem a silnikiem żadnych elementów stykowych ani zabezpieczających. Wyjątkiem są aplikacje, gdy podłączamy więcej niż jeden silnik do obwodu wyjściowego falownika. Czyli na przykład 2 bądź 3 wentylatory, bądź 3 silniki o takich samych parametrach. Ważne, żeby to były takie same silniki. Podłączamy równolegle pod wyjście jednego falownika. Wtedy musimy je dodatkowo dobezpieczyć. W innych wypadkach nie dajemy tam żadnych zabezpieczeń ani elementów stykowych, bo pełna gama zabezpieczeń jest wbudowana w obwody sterownicze przemiennika częstotliwości. Totalnie pełna gama. Niedociążenie, przeciążenie, przegrzanie silnika, zwarcie, zbyt niskie napięcie, brak fazy na wejściu, na wyjściu, doziemienie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie zabezpieczenia mamy wbudowane w przemiennik częstotliwości. Mało tego, przemienniki częstotliwości to bardzo wyrafinowane i inteligentne urządzenia, które mają bardzo wiele funkcji diagnostycznych, czyli gdy wydarzy się coś złego, przemiennik nam o tym powie, prawda? Czyli synoptyka. Falownik posiada szereg zabezpieczeń, które informuje o pewnej awarii czy o samoczynnym wyłączeniu związanym z jakąś usterką za pomocą kodu błędu. Czyli na przykład podchodzimy pod przemiennik częstotliwości do przemiennika i widzimy na nim błąd, który nazywa się ETHM i wiemy, że chodzi o przegrzanie silnika, prawda? Coś sprawiło, że ten silnik się przegrzał. Mało tego, przemiennik zapamiętuje szereg zmiennych w momencie wystąpienia tego błędu, czyli pokazuje nam ten błąd THM i pokazuje częstotliwość i prędkość silnika w momencie
tej awarii wynosiła tyle, prąd wynosił tyle, napięcie wynosiło tyle i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w bardzo szybkim czasie określić i wydedukować, co jest przyczyną tej awarii, no i co za tym idzie, bardzo szybko ją usunąć. Więc przemienniki również umożliwiają nam płynną pracę urządzeń. Mało tego, nowoczesne przemienniki, jak seria na przykład FRE 800 od Mitsubishi Electric, ma szereg funkcji predykcyjnych, czyli ten przemiennik sam sprawuje pieczę nad wszystkimi komponentami składowymi i informuje nas o pozostałym czasie życia tych najbardziej newralgicznych komponentów, jak te tranzystory, kondensatory, przekaźniki itd., itd. Więc mamy coś takiego jak predykcja. Wiem, że to może śmiesznie czy wręcz głupio zabrzmieć, ale przemienniki mówią nam, kiedy się zepsują. Określają pewien przedział czasowy, za pomocą których informują nas, że może dojść, jest wysokie prawdopodobieństwo, że może dojść do awarii. I w tych kluczowych aplikacjach mamy czas na reakcję, prawda? Żeby wymienić ten przemiennik, żeby go zakupić, żeby coś zaplanować, żeby coś zmienić. To jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo za pomocą przemiennika częstotliwości możemy również sterować momentem silnika, czego nie mieliśmy takich możliwości w pozostałych formach rozruchu, prawda? Ani soft starter, ani rozruch bezpośredni, ani gwiazda trójkąt nie daje nam możliwości sterowania momentem. A pamiętamy, moment to jest siła, z jaką obraca się wał silnika. Nie mówimy o tym, jak szybko się obraca, czy wolno, tylko jak mocno, z jaką siłą, jakie duże obciążenie możemy podłączyć pod ten wał silnika. Za pomocą przemiennika jesteśmy w stanie wygenerować nawet dwukrotność momentu startowego takiego silnika. Ok? Więc jest to naprawdę bardzo potężne narzędzie. No i oczywiście powinniśmy tutaj na tej liście dopisać najważniejszą rzecz, jaką robi przemiennik częstotliwości, bo przemiennik częstotliwości, jego podstawowa rola, jego pierwszoplanowe zadanie to jest sterowanie prędkością obrotową silnika elektrycznego. Czyli za pomocą tego małego mojego przyjaciela jestem w stanie sprawić i powiedzieć silnikowi, aby poruszał się z małą prędkością, ale generował bardzo dużą siłę na tym wale, albo bardzo szybko, ale z małą siłą. Jestem w stanie w pełni go kontrolować, zarówno jego prędkość, jak i wytwarzany przez niego moment. Więc mamy coś takiego jak kontrola prędkości. I ostatnia rzecz, którą napiszę, a którą wytłumaczymy sobie w lekcji związanej z budową przemienników częstotliwości, no to musicie wiedzieć, że takim benefitem płynącym z korzystania z przemienników jest fakt, że minimalizują one pobór mocy biernej z sieci. Czyli piszę minimalizacja mocy biernej. Jak to się dzieje? W bardzo dużym skrócie. Gdy mówiliśmy o rozruchu bezpośrednim, prawda, to chyba w lekcji numer 1 bądź 2 opowiadałem Wam, to było w lekcji związanej z tabliczką znamionową silnika, gdy doszliśmy do kosinusa phi, współczynnika mocy. Mówiłem Wam, że silnik elektryczny przy rozruchu bezpośrednim pobiera z sieci moc bierną, która magnesuje go, prawda, odbija się od źródła zasilania i silnika. Mówiłem również, że jest to jakby moc stracona, prawda, bo nie bierze udziału w konwersji tej energii czynnej na obrót wału silnika, ona go tylko magnesuje, ten silnik. Gdy do naszego układu dołożymy przemiennik, czyli zasilimy nasz silnik z przemiennika częstotliwości, to przemiennik nie pobiera już z sieci tak dużo tej mocy biernej, bardzo mocno ją minimalizuje, ale sam ją wytwarza w sobie, w swoich obwodach w środku. Czyli pobieram tylko niezbędną energię z sieci, tą bierną moc wytwarzam sam i podaję na silnik, żeby go namagnesować, prawda? I dzięki temu ten pobór mocy biernej z sieci bardzo mocno spada.
Więc zobaczcie, ile mamy benefitów płynących związanych z przemiennikami częstotliwości. Już nawet abstrahuję od zagadnienia, wokół którego kręci się ta lekcja, czyli metody rozruchu silników elektrycznych. Po to te wszystkie metody sobie omawialiśmy, aby uwypuklić Wam i pokazać Wam w należyty sposób, jaka jest przewaga przemiennika częstotliwości nad wszelkimi innymi formami rozruchu silnika elektrycznego, a dodatkowo używanie przemienników częstotliwości daje nam szereg dodatkowych benefitów. Aby nie było tak kolorowo, no to powiedzmy sobie, czy są jakiekolwiek wady płynące z używania przemienników częstotliwości. Oczywiście, że również są wady. Wymieniłbym co najmniej dwie. Pierwsza wada to emisja EMC, czyli przemiennik częstotliwości jest urządzeniem, które emituje do otoczenia i do naszej sieci zasilającej zakłócenia w postaci fal elektromagnetycznych i jest to bardzo duży minus tego urządzenia. Natomiast jest cały szereg procesów, za pomocą których możemy przeciwdziałać temu niepożądanemu zjawiskowi. Natomiast trzeba to odpowiednio rozumieć i wiedzieć, że taka wada płynąca z korzystania z przemienników jest. Więc pierwsza wada to jest emisja EMC. Bardzo często mówimy, że falownik sieje, czyli wprowadza zakłócenia, czyli na przykład jak to się może objawiać. Jesteśmy na jakimś zakładzie produkcyjnym, włączyliśmy jakiś duży przemiennik częstotliwości z jakimś dużym silnikiem, i nagle jakiś sterownik PLC przestał nam działać. Nagle jakiś czujnik zaczął działać, a nie powinien, albo nie działa wtedy, gdy powinien. Ekrany monitorów gdzieś tam zaczynają nam śnieżyć, jakieś światełko gdzieś tam może przygasać. To wszystko jest związane z tym, że przemiennik częstotliwości mocno emituje wokół siebie, jak i po kablach zasilających te zakłócenia związane z falami elektromagnetycznymi. Druga taka niedogodność to powiedziałbym THDI. THDI to jest Total Harmonic Distortion, taki współczynnik, który określa nam, jak mocno jest odkształcony prąd. Co mam na myśli? Gdy mówimy o prądzie, prawda, to rysowaliśmy sobie już szereg takich przebiegów sinusoidalnych. Czyli mamy nasz prąd w gniazdku i mówiliśmy sobie, że to jest sinus bądź kosinus, prawda? Gdy włączymy w tym obwodzie nasz przemiennik częstotliwości, to okaże się, że przemiennik mocno tą sinusoidę odkształca. Czyli zamiast tego przebiegu kolorem czarnym, my uzyskujemy coś takiego. Prawda? I ta sinusoida, widzicie, jest mocno odkształcona, mocno wystaje poza standardową amplitudę tej sinusoidy. Mamy dedykowaną lekcję o współczynniku THDI, gdzie tam wejdziemy w bardzo głębokie szczegóły. Natomiast w chwili obecnej musicie tylko wiedzieć, że jest to bardzo duża niedogodność, że przemiennik zwiększa ten współczynnik THDI i mocno odkształca nasz prąd, co ma oczywiście negatywne konsekwencje, gdy chodzi o kondycję naszej sieci energoelektronicznej. Czyli przemiennik częstotliwości pogarsza nam jakość energii elektrycznej z jednej strony, a z drugiej strony wprowadza do sieci elektrycznej oraz do otoczenia zakłócenia. Oba te niepożądane zjawiska jesteśmy w stanie praktycznie totalnie wyeliminować, ale musimy rozumieć, co to są za zjawiska, jak działają i w jaki sposób mogę sobie z nimi poradzić. O tym wszystkim będziemy mówili w dalszej części tego kursu. Tyle, jeżeli chodzi o benefity i wady związane z używaniem przemienników częstotliwości. Przejdziemy teraz do zagadnienia numer 2, czyli na początku tej lekcji wypisaliśmy sobie takie dwa pytania. Jakie mamy formy rozruchów, prawda? I w jaki sposób możemy kontrolować prędkość silnika elektrycznego? Powiedzieliśmy sobie, że najważniejszym zadaniem, jakie pełni przemiennik częstotliwości, falownik, to płynna regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Nie bez kozery powiedziałem płynna, bo za pomocą tego właśnie pokrętełka, kręcąc w prawo bądź w lewo, jesteśmy w stanie kontrolować
prędkość tego silnika elektrycznego zarówno w zakresie wartości znamionowych, czyli tych standardowych podanych na tabliczce silnika, jak i ponadznamionowych. Czyli za pomocą przemiennika, tutaj mamy ten silnik na 50 Hz, prawda? Czyli maksymalna prędkość, jaką możemy osiągnąć, to podając 50 Hz, uzyskamy prędkość 2830 RPM. Za pomocą przemiennika możemy sobie wygenerować prędkość znacznie wyższą. 100, 150, 200, 400, a nawet 1000 Hz, bo mamy takie silniki, przeważnie gdzieś tam używane w przemyśle CNC, gdy mówimy o wrzecionach, czyli tam, gdzie coś wiercimy, przewiercamy, szlifujemy, prawda? Tam bardzo często mamy silniki na 18, 24 czy 30 tysięcy RPM, obrotów na minutę. No i musimy im dostarczyć częstotliwość nie 50 Hz, ale i nawet i 1000 Hz. Zatem przemiennik w płynny sposób steruje prędkością silnika elektrycznego zarówno w zakresie prędkości znamionowych, jak i ponadznamionowych. No i chciałbym, żebyśmy zastanowili się teraz przez chwilę, jakie mamy alternatywy. To znaczy przenieśmy się 100 lat wstecz, nawet nie 100, wystarczy 50 czy tam 60 lat wstecz, gdy nie mamy przemienników częstotliwości, nie mamy jeszcze rozpowszechnionych półprzewodników jak tranzystory, tyrystory, no nie mamy nic, prawda? No i w jaki sposób możemy zmienić prędkość wirowania wału silnika elektrycznego? No to zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, cofamy się w czasie 100 lat wstecz, pracujemy w fabryce Henry'ego Forda, prawda? No i w jaki sposób te silniki elektryczne zmieniały swoją prędkość? Do wyboru mamy kilka metod. Wszystkie obarczone są dużymi wadami, czyli wszystkie te metody, które sobie omówimy za chwilę, w zasadzie posiadają tyle wad na tle przemiennika częstotliwości, że patrząc na to wszystko od strony historii, wtedy gdy powstały przemienniki częstotliwości, no to benefity płynące z korzystania z przemienników częstotliwości są wręcz nieocenione. No, zresztą posłuchajcie sami. Alternatywnie możemy użyć silnika wielobiegowego. Jaki to jest silnik wielobiegowy? Jest to taki silnik, który posiada znacznie więcej uzwojeń w stojanie. Czyli tutaj w tej puszce mamy 6 zacisków, prawda? 6 kabelków jest wyprowadzonych do przełączania uzwojeń gwiazda, trójkąt. Natomiast połączeń tego stojana możemy mieć znacznie więcej, jak na przykład podwójna gwiazda, podwójny trójkąt. Są to tak zwane układy Dachlandera. I te układy Dachlandera to były pierwsze silniki takie wielobiegowe, które umożliwiały zmianę prędkości. No i teraz jak to się dzieje? No w bardzo takim dużym skrócie myślowym możecie sobie wyobrazić taki silnik jako wielouzwojeniowy transformator, prawda? Czyli mamy jakiś tam transformator, no i mamy uzwojenie i w połowie tego uzwojenia sobie wychodzimy, prawda? Czyli tutaj mamy początek, środek i koniec naszego uzwojenia w transformatorze. Podobnie mamy z obwodem wtórnym, prawda? Czyli mamy początek, koniec i jakiś tam środek. No i teraz zobaczcie, ten silnik wielobiegowy to jest tak naprawdę uzwojenie, które jest wyciągnięte na przykład w połowie, prawda? Czyli mamy nawiniętą cewkę, ale w połowie wyciągamy sobie ten kabelek, tak jak widzicie to tutaj. Mamy cewkę, ale w połowie wyciągamy sobie kabelek, czyli tak naprawdę możemy sobie ją podzielić na pół. No i tych kabli z tego silnika wychodzi znacznie więcej. No i teraz my, robiąc sekwencję za pomocą styczników, czyli elementów stykowych, zasilając odpowiednio te kabelki, czyli na przykład mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mamy 9 zacisków w silniku. No i teraz jeżeli podamy napięcie na te 3, to mamy bieg numer 1. Jeżeli podamy na te 3, to mamy bieg numer 2. A jeżeli na te 3, to mamy bieg numer 3. No i oczywiście jakieś tam kombinacje tych wszystkich połączeń. No ale załóżmy, przeważnie mamy do czynienia z 2- bądź 3-biegowymi silnikami.
No i co? No musimy dać zestaw styczników, za pomocą których przełączamy sobie te uzwojenia, chcąc zmieniać prędkość tego silnika. No i niesie to ze sobą wiele niedogodności. Pierwsza niedogodność jest taka, że jest to sterowanie skokowe, czyli na przykład działamy z pełnym obciążeniem na jakiejś tam prędkości, nagle BUM! Schodzimy na bieg inny, BUM! Schodzimy na bieg inny, prawda? Czyli mamy to sterowanie takie skokowe, nie mamy pełnej kontroli nad tym, znowu mamy te szarpnięcia, przeregulowania z tym związane. No i mamy szereg elementów stykowych, czyli elementów, które bardzo szybko ulegają degradacji, zużyciu. Te styki się zlepiają bardzo często padają cewki tych styczników i tak dalej, i tak dalej. Są to elementy dosyć mocno zawodne, te wszystkie elementy stykowe, prawda? Więc mamy silniki wielobiegowe. Tak jak wspominałem, na przykład układy Dachlandera i standardowe silniki dwubiegowe, które bardzo często wykorzystujemy w wentylacji. Czyli na przykład mamy bieg numer 1, na przykład 1500 obrotów, ale gdy otrzymamy sygnał z systemu przeciwpożarowego, to wchodzimy na bieg drugi, czyli na przykład 3000 obrotów na minutę, prawda? I bardzo często ja takie silniki widzę na przykład w układach wentylacji, wręcz nagminnie, że są dwubiegowe, no i są sterowane za pomocą styczników. Czyli gdy podam zasilanie z jednego stycznika, jest na biegu numer 1, gdy z drugiego jest na biegu numer 2. Więc mamy silniki wielobiegowe. Drugi sposób uzyskania tych wielobiegów, tak sobie je nazwijmy, to jest zmiana liczby biegunów w silniku, prawda? Pamiętacie w lekcji związanej z tabliczką znamionową silnika, gdy rysowaliśmy sobie taki śmieszny wzór, prawda? I mówiliśmy sobie, że silniki, które mają 2, 4 czy 6 biegunów, no to mają odpowiednią prędkość, prawda? Czyli gdy mamy 2 bieguny, to mamy 3000 RPM, gdy mamy 4 bieguny, to mamy 1500, mówimy o prędkości synchronicznej. Gdy mamy 6 biegunów, to mamy 1000 i tak dalej, 8, 10, 12. Więc możemy sobie taki silnik na przykład skonstruować, który ma wiele tych biegunów, no i my znowu przełączamy się między tymi biegunami, czyli zmieniamy liczbę biegunów silnika. Z 2 na 4, z 6 na 4, z 2 na 6, z 6 na 2 i w ten sposób uzyskujemy znowu kolejne biegi pracy. Niczym ta sytuacja nie różni się od silników wielobiegowych, prawda? Po prostu inaczej te uzwojenia troszeczkę przełączamy, ale zasada działania jest ta sama, ograniczenia również te same. No to co? Kolejną alternatywą, jaką mamy, to są wariatory mechaniczne i skrzynie biegów, prawda? Wariatory te mechaniczne najczęściej teraz używamy gdzieś tam przy produkcji skuterów. Są takie wariatory, które wraz ze zmianą prędkości zmieniają swoją średnicę, czyli pod wpływem siły odśrodkowej ta średnica się zmienia, a co za tym idzie przełożenie, które jest generowane, prawda? Tak jak mamy przerzutki w roweru górskim, z małej zębatki przechodzimy na dużą, z dużej na małą i zmieniamy sobie bieg pracy. Bądź skrzynie biegów. No i tutaj powiem Wam taką ciekawostkę, że do lat 70. bodajże na Śląsku, w Polsce, był taki zawód, który nazywał się wajchowy, czyli człowiek, który stał, miał szereg wajch i operował ze skrzynią biegów. No i otrzymywał polecenia. Bieg numer 1, bieg numer 2, bieg numer 3, bieg numer 4. No i ten człowiek tak wajchował cały dzień, czyli był takim protoplastą przemiennika częstotliwości w wykonaniu polskim, że tak powiem, zamiast przemienników był pan wajchowy. Natomiast ograniczenia, niedogodności takie same jak w punkcie numer 1, czyli mieliśmy ograniczoną, skończoną ilość tych biegów i następowało to skokowo, prawda? Mamy coś takiego jak silniki pierścieniowe. Widzicie, jak taki silnik jest zbudowany. Końce uzwojeń wirnika, które w silniku klatkowym są zwarte, w silniku pierścieniowym są połączone z pierścieniami ślizgowymi, dzięki czemu możemy wyprowadzić połączenia na zewnątrz i dołączamy do nich zewnętrzne rezystory. Robimy to zarówno podczas rozruchu, im większy rezystor użyjemy, tym bardziej minimalizujemy prąd startowy. Z drugiej strony, zmiana wielkości oporu w obwodzie wirnika pozwala na zmianę charakterystyki mechanicznej silnika, a co za tym idzie, zmianę prędkości. Ta zmiana biegów pracy odbywa się znacznie bardziej
łagodnie czy płynnie niż przy silnikach wielobiegowych, ale nadal jest to regulacja skokowa i bardzo mocno ograniczona. Dodatkowo te rezystory bardzo często się przepalają, czyli takim minusem tego silnika pierścieniowego jest to, że bardzo często ulegają właśnie zniszczeniu te rezystory, które przez pierścienie ślizgowe na wale silnika, ich połączenia wyciągnięte są do jakiegoś tam panelu sterowniczego. Natomiast, jak już też mówiłem wcześniej, rzesza tych silników od lat 70. ciągle działa i to bardzo dobrze działa na wielu zakładach produkcyjnych w przemyśle ciężkim w Polsce, na południu kraju. Więc mamy silniki pierścieniowe. Ich taką dodatkową wadą jest to, że są bardzo duże pod względem gabarytów, no bo musimy gdzieś jeszcze umiejscowić tą całą ścianę z rezystorami, które sterujemy, prawda? No i na końcu mamy generatory, czyli w dzisiejszych czasach jest to rzecz niespotykana, ale kiedyś każdy większy zakład produkcyjny posiadał taki swój własny generator, no i produkował sobie częstotliwość prądu, jaką chciał. Czyli kiedy chciał, produkował sobie 50 Hz, kiedy chciał, produkował sobie 20, kiedy chciał, sobie produkował 30 Hz. No i w ten sposób zmieniał częstotliwość prądu, czyli działał tak jak nasz nowoczesny falownik, prawda? Przemiennik częstotliwości. Był to jednak generator i zmieniając prędkość pracy tego generatora, no generowało się częstotliwość prądu na zakładzie, jaką się chciało. No a w chwili obecnej tych generatorów na zakładach już nie mamy, a jeżeli są to nowoczesne generatory turbinowo-parowe, takiej nowoczesnej konstrukcji, no i przeważnie te generatory dostarczają energię do rzeszy zakładów produkcyjnych czy innych odbiorców. Więc jak widzicie, metod regulacji prędkości mamy dosłownie kilka. Każda z nich obarczona jest wieloma wadami. No i mamy bardzo dużo ograniczeń z tym związanych. I teraz komparując przemiennik częstotliwości na tle tych wszystkich rozwiązań, dochodzimy do wniosku, że przemiennik z jednej strony jest to najbardziej elegancka i wyrafinowana metoda rozruchu silnika elektrycznego, z drugiej strony jest to najbardziej wyrafinowana, inteligentna metoda kontroli pracy tych silników, z trzeciej strony bardzo inteligentny system zabezpieczenia tych silników, z czwartej strony możliwość pracy z różnymi typami silników, czyli możemy współpracować z silnikami asynchronicznymi, synchronicznymi, a nawet BLDC, prawda? Czyli mamy uniwersalne urządzenie, które steruje nam prędkością, momentem silnika elektrycznego, w pełni go zabezpiecza. Zamknięty jest w małej, kompaktowej obudowie, posiada pełną synoptykę, gamę zabezpieczeń, wizualizuje nam pracę silnika, ogranicza pobieranie mocy biernej z sieci, natomiast z drugiej strony generuje nam do otoczenia zakłócenia i mocno wpływa na degradację jakości energii zasilania, jaką posiadamy na zakładzie. Nie martwcie się, bo niedługo powiem Wam, w jaki sposób należy obwarować ten przemiennik takimi dodatkowymi jakimiś urządzeniami zewnętrznymi, które sprawią, że jest on w pełni bezpieczny, nie generuje tych zakłóceń do otoczenia, nie zakłóca nam pracy innych urządzeń i nie odkształca tak mocno prądu, nie degraduje nam jakości energii zasilania na naszej placówce. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. To była ostatnia lekcja wprowadzająca do kursu właściwego. W kolejnej lekcji przejdziemy już do budowy i zasady działania typowego przemiennika częstotliwości, czyli rozbierzemy go sobie na części pierwsze i opowiem Wam w szczegółach, na jakiej zasadzie to urządzenie działa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kursie właściwym.